Kwarantanna, dzień któryś tam z kolei. Czego się dzisiaj nauczyłam? Tego, że nie umieram z głodu, ponieważ w kuchni mam wiele zalegających rzeczy, które ostatnio znalazłam. Postanowiłam, że wyjem to, co mam. I na przykład powyjadałam jakieś stare dżemy. Znalazłam nawet mince meat, to nie jest mięso, to jest taki farsz do nadziewania ciastek. To zalegało mi od świąt bożonarodzeniowych. Wyciągnęłam, zrobiłam sobie z ryżem, wyszło wyśmienite. I właśnie takie kombinowanie pobudza moją kreatywność w kuchni. I dlatego dzisiaj będzie odcinek kulinarny. Zapraszam! No cześć! Na kwarantannie większość z nas zmuszona jest do gotowania w domu. Na szczęście ja lubię to robić i ugotuję coś ze składników, które mam pod ręką. Nie będzie to jakaś żadna określona potrawa, po prostu coś wykombinuję. Jeśli nie wiecie, to moja kuchnia jest wegańska, więc wszystkie składniki będą roślinne lub oczywiście na ich bazie. I żeby nie przedłużać, to pokażę Wam, jakie to składniki. W kuchni znalazłam organiczną kaszę gryczaną. Ja poprzedniego dnia, już sobie namoczyłam tą kaszę gryczaną na noc, żeby była miękka i żeby szybciej się ugotowała. Została ona również kilkakrotnie przepłukana. W ogóle to opieram się o palniki. Dobra, głównym moim składnikiem będzie kapusta. Dołączę do kapusty marchewki, cebula czerwona. Żeby urozmaicić, to dodam 3 plasterki wegańskiego boczku oraz pokroję w kostkę, taki mam zamiar, wegański stek. To jest w ogóle dwupak, ja już jednego zjadłam, odcięłam. Słuchajcie, te steki wegańskie to jest najlepsze dobro wszechświata. Kiedyś jeszcze jak jadłam mięso i pracowałam w McDonald's. A może frytki do tego? To co jakiś czas w ofercie pojawiały się takie kanapki Big Tasty. I tam był taki sos, który nazywał się Big Tasty, ale smakował jak taki sos grillowy. To smakowało trochę jak, wiecie, to miało taki posmak tego brykietu, takiej trochę spalenizny zmieszanej z tłuszczykiem. Rewelacja, niektórzy tego sosu nie lubili, ale ja lubię takie specyficzne smaki, więc ja za tym szalałam. I słuchajcie, ten stek wegański przypomina mi smak tego Big Tasty. Jest to dla mnie totalna rewelacja. Zajadam się tym jak mogę. No i przydałby się... Aha, jeszcze będą pomidorki, czosnek. No i właśnie tak się zastanawiam, czy nie wkroić, ona już trochę uschła, papryczki chili, tylko nie wiem, czy chcę, żeby ta kapusta była pikantna. Właśnie jeszcze muszę pomyśleć nad tym. To jeszcze będzie taki składnik, nie wiadomo. Może troszkę dodam, może. No i sos, jeszcze mam resztki sosu. To jest sos do makaronu, ale oczywiście nie musi być użyty tylko do makaronu, trzeba mieć po prostu wyobraźnię. No i może go być trochę mało, więc jeszcze użyję trochę koncentratu pomidorowego. Dobra, zaczynamy pichcenie. Powyjmowałam patelnię i gary i najpierw zacznę gotować kaszę i w międzyczasie zajmować się resztą składników. Oczywiście już musiałam rozpierdzielić kaszę na kuchenkę. Tylko ja będę to jadła, więc w ogóle strasznie dużo chyba tej kaszy mi wyjdzie. Ale najwyżej sobie zamrożę.
Wymieniłam patelnię z garnkiem, żebyście widzieli, jak będzie się coś smażyć, żeby było widać. Kasza już wstawiona na takim średnim ogniu. No i dobra, reszta. Zaczynam od krojenia kapusty. A w ogóle to jeszcze chciałam powiedzieć, że przed gotowaniem trzeba umyć ręce 20 sekund minimum. Pamiętajcie. Kapustę będę gotować w tym garnku. Do garnka już wlałam tak mniej więcej 1/5 wody. I wstawię wodę i będę wrzucać już kapustę. I tak pokrojoną kapustę wrzucam do wody. A jeszcze zapomniałam dodać, że oczywiście do smaku dodał jakieś przyprawy. Ja z reguły dodaję przyprawy na końcu. I nie omieszkam powiedzieć, jakie to będą przyprawy. Mieszamy i jest ok. A na patelni rozgrzeję... Tak, wylej sobie kaszę z wrzątkiem na twarz. Na patelni rozgrzeję oliwę i będę podsmażać cebulkę, czosnek, boczek wegański i stek wegański. Zabieram się do krojenia cebuli i czosnku. Oczywiście płaczę, wrzucam cebulę, gorącą oliwę. Jeżeli chodzi o czosnek, to już mam obrane 2 ząbki czosnku. To kupiłam sobie kiedyś w Niemczech na takich targach taką ceramiczną tarkę. I uważam, że jest to świetne urządzenie. Po prostu trze się czosnek w ten sposób. To może być również do orzechów, do gałki muszkatołowej. I z reguły do tego trzeba mieć taki pędzelek, tylko ja sobie jeszcze nie zakupiłam. Więc żeby wszystko wyszło mi stąd, to dodaję wody. I starty czosnek dodaję do cebuli. I do cebulki dodam pokrojony stek i boczek, wegański oczywiście. I dodaję do cebulki z czosnkiem na patelnię. Teraz zajmę się marchewkami. Obranych marchewek nie będę kroić, potraktuję je obieraczką. Wtedy wyjdą mi takie płateczki, które szybciej się ugotują i szybciej nabiorą miękkości. I płateczki... Hej, jeden chciał uciec. I płateczki wrzucam do kapusty. Oh no! A to, co nie udało mi się spłatkować, to zjadam. Czasami trzeba dolewać wody, trzeba pilnować, jak już dużo wyparuje, to dolewamy.
Podkręciłam trochę ogień i przykryję garnek, żeby proces gotowania był trochę szybszy. No i to już nam się wszystko ładnie podsmażyło, więc można wyłączyć ogień. Kasza już zaabsorbowała większość wody, reszta wyparowała. Ja właśnie lubię taką mięciutką kaszę, więc kaszę mam już gotową. Do tego już można wrzucić naszą cebulkę podsmażoną z czosnkiem, bekonem i stekiem. Teraz czas na pomidory. Pomidory są miękkie, dlatego można je dodać pod koniec gotowania, żeby się tak do końca nie rozciapciały. I dodajemy tą kapustę. No i chyba dodam odrobinkę tej papryczki chili. Odrobinkę. Wrzucę połowę papryczki chili. No i myślę, że już czas, żeby wrzucić sos. Tutaj do sosu od razu dodam trochę koncentratu. Zmieszam trochę z wodą. I dolewam do kapusty. Teraz czas na przyprawy. Ogólnie to powiem, że ten boczek na pewno i ten stek wegański już mają swoje własne przyprawy. Są już trochę słonawe, więc może na początek spróbuję wywar i zobaczymy, czy trzeba coś dosolić, czy w ogóle trzeba przyprawiać. Znaczy podejrzewam, że jakieś takie drobne przyprawy na pewno dodam, ale zobaczmy, czy w ogóle trzeba solić. Jeszcze nie czuć tej pikantności, więc na pewno pieprz wejdzie. Myślę, że papryka mielona, trochę tymianku. Myślę, chyba nawet może trochę soli dodam, ale naprawdę trochę. Takie względne pojęcie trochę, no ale na pewno nie dam tyle, ile bym dała do samej kapusty bez wrzucenia tego boczku i steku. W ogóle jak moi rodzice byli w Lidz ostatnio w Wigilię, to przywieźli mi włoszczyznę suszoną i myślę, że teraz jest najwyższy czas, żeby dodać odrobinę tej przyprawy do mojej kapusty. Odrobinę, no może takie 2 łyżki dam. Albo 3. Tak na oko widzę, że 3 będą w sam raz. W ogóle teraz przydałby mi się ten domek dla lalek jako półka na przyprawy. Dobra, trochę, może nie, pieprz teraz wjedzie. Pieprz dam tak, aby co, tak na łyżeczkę, co mi weszło. Później będziemy już i tak smakować i najwyżej coś doprawiać. Lepiej dać czegoś mniej na początek niż więcej, bo łatwiej coś dodać niż odjąć, jeżeli chodzi o przyprawy. Tymianek jest dosyć mocną przyprawą, więc też nie chcę, żeby przytłoczyło smak, dlatego tak troszeczkę. Jeszcze na potrząśnięcie. No i sól. Właśnie nie wiem, troszkę dodam, no. Też na początek tak niecała taka łyżka stołowa. Paprykę jeszcze mam z Czech. Czechy. Z papryką można jechać, jeżeli lubicie
to nic się nie stanie, nawet jeśli będzie za dużo. Więc jedziemy. Mówię o słodkiej papryce, no bo pikantna to oczywiście może sprawić, że potrawa będzie palić, ale słodka papryka może wjeżdżać jak najbardziej w dużych ilościach. Kurkuma może nie, ale mam jeszcze takie polewkowe bylinki, czyli przyprawy do zupy. To nie jest zupa, ale... O, już mi się kończą. No dobra, tą końcówkę co mam to jest tak naprawdę tyle. No, wrzucamy już tu całą resztę. Bye bye polewkowe bylinki. No i tu już coś nam wychodzi. Ale apetycznie wygląda. Dobra, próbujemy wywar, czy trzeba jeszcze dosmaczać. Jeszcze pieprz. Jeszcze pieprz. Przecież te papryczki mogą się tak później trochę wyekstrahować. Ale podejrzewam, że to będzie tylko w takim tym kęsie z tą papryczką ta pikantność, że ktoś się nie rozejdzie na całą tą potrawę. Ich ostrość. Dobra, jeszcze trochę. Już tak na oko wsypię z torebki. Ja w ogóle lubię pikantne rzeczy, więc może dlatego to mój zmysł już mnie tak informuje, że jest mało pikantne, bo ja się już przyzwyczaiłam do jedzenia pikantnej kuchni. Jeżeli chodzi o pikantność, to jest naprawdę bardzo subiektywna sprawa. Teraz nie mam się do czego przyczepić. Podejrzewam, że już jest ok, ale ja lubię naprawdę, jak te smaki wszystkie przejdą, więc tak jeszcze właśnie skończyła mi się pamięć na karcie, już nie chcę mi się tego transferować. Powiem tylko, że kapustka już jest ok i mogłabym ją wyłączyć, tylko że ja lubię, jak te właśnie przyprawy, te smaki wszystkie jeszcze przejdą, połączą się ze sobą. Dlatego zostawię to jeszcze tak mniej więcej na 10 minut. No i wtedy będzie gotowe wszystko do jedzenia. Moja potrawa kasza gryczana z kapustą jest już gotowa. Teraz czas na pałoszowanie i na Netflix.